Poetyka muzyki Chopina doceniana była nie tylko w kręgach muzycznego świata doby romantyzmu, ale także wśród literatów, którzy dostrzegli w niej niewyczerpane źródło inspiracji. Dodatkowo pod koniec XIX wieku tendencja ta zbiegła się z postromantycznym dążeniem do syntezy sztuk w myśl idei correspondance des arts. Twórcą, którego nie tylko zachwycił ów pierwiastek poetycki, ale który postanowił nadać niektórym kompozycjom kontekst literacki, był Kornel Ujejski, ceniony poeta, nazywany ostatnim wielkim romantykiem, kultywujący nurt poezji tyrtejskiej i pamięć o najwybitniejszych mistrzach epoki. Dodatkowo publicysta zaangażowany w sprawę narodową, rewolucjonista słowa. Afirmację poetyckiego idiomu chopinowskiej estetyki wyrażał pierwotny tytuł wierszy na temat niektórych kompozycji Chopina Poemata, które ukazywały się sukcesywnie od stycznia do kwietnia 1858 roku. Zakochana, Panna młoda, Noc straszna, Kto lepiej z sonaty Marsz pogrzebowy. W późniejszych latach cykl ten wzbogacony został o wybrane preludia z opusu 28, finał drugiej sonaty fortepianowej bemol op. 35 oraz niektóre mazurki z opusów 30 i 33. Wiersze te, zebrane ostatecznie w formę późnoromantycznego zbioru poetyckich transkrypcji, nazwał Ujejski tłumaczeniami Chopina. Kiedy pisałem interpretację jego muzyki, stał mi ciągle przed oczyma on i ona, dla której te rzeczy pisałem. Pierwsze wydanie lipskie z 1866 roku opatrzone było dedykacją. Tej, która potęgą swego muzycznego talentu, potężniejszym słowem siostrzanego współczucia koiła i podnosiła mego ducha, chcąc zostawić ślad mojej niewygasłej wdzięczności, te tłumaczenia składam. Kornel Ujejski zadedykował je swojej wielkiej miłości lwowskiej pianistce Leonii Wildowej, która była także żoną jego wielkiego przyjaciela, a zarazem wydawcy jego dzieł, Karola Wilda. Drugie wydanie, które ukazało się już po jej śmierci, otwierało epitafium. Poza grób w uczuciu świętej czci i wiecznej wdzięczności z powtórnym ofiarowaniem posłane. Obie dedykacje, a także oboczny, acz istotny w twórczości poety nurt liryki miłosnej, pisanej pod wrażeniem osobowości artystycznej i eterycznego piękna lwowskiej muzy, były świadectwem tak w wymiarze apolińskim, jak i dionizyjskim o wielkiej jego fascynacji. Repertuar Wildowej obejmował zarówno dzieła solowe, jak i kameralne, a z największym zamiłowaniem sięgała po twórczość Beethovena i Chopina i to właśnie dzięki niej literatura ta znalazła się w kręgu zainteresowań Ujejskiego. Niebagatelny wpływ na kształtowanie się jego wyobrażenia na temat kompozycji Chopina miały jej interpretacje, które z całą pewnością oświetlały nieprostą drogę ku artystycznej prawdzie blaskiem rzetelnej pianistyki Wildowej, która zanim stała się jedną z najbardziej znanych uczennic Karola Mikulego, pobierała lekcje gry u niemieckiego kompozytora, pianisty i pedagoga Józefa Krzysztofa Kesslera, który ceniony był nie tylko przez Chopina, ale także przez Liszta. Większość wierszy z cyklu tłumaczeń Chopina to interpretacje mazurków. Pierwsze z nich powstają pod wpływem fascynacji kolorytem folkloru ziemi dobrzyńskiej i Kujaw, gdzie Chopin spędzał miesiące letnie w latach 1824-1825. Ten wyjątkowy wakacyjny czas obfitował w wiele barwnych wydarzeń, które ze swadą godną utalentowanego parodysty relacjonował jako pan Pichon na łamach Kuriera Szafarskiego, satyrycznej gazetki wzorowanej na Kurierze Warszawskim. Charakterystyczne dla tego młodzieńczego okresu kategorie prawdy, prostoty i szczerości, wynikłe z obcowania ze sztuką i tradycją ludową, stały się desygnatami mazurków Chopina. Zarówno jak do samych kompozycji można je odnieść do sfery wykonawczej, co rezonuje świadectwem jednej z najwybitniejszych i najbardziej lubianych przez Chopina uczennic Friederike Miller. Kiedyś mi powiedział, że granie mazurków to drobiazg, dziecinada, ale dlatego właśnie muszą one być grane całkiem nacjonal albo wcale. Sama panna Miller pisała, że mazurki nie są trudne i są okropnie trudne. Wspomina jedno ze spotkań z Chopinem. Zagrałam jeszcze raz mazurek i lekcja się skończyła.
Musi ciocia wiedzieć, że dużo chętniej gram Chopinowi jego koncerty i wszystkich 27 etiud niż jeden mazurek, więc naprawdę ucieszyłam się, że był kontent. Lirycznymi bohaterami części mazurków Chopina są postaci kobiece. Szczególnie tendencja ta wyraźna jest w 3 wierszach: Zakochana, Panna młoda i Terkotka. Uwypuklenie pierwiastka kobiecego zdaje się spójne z ówczesną recepcją sztuki Chopina, którą najpełniej wyraża listowska optyka postrzegania jej jako niezwykle wyrafinowanej, subtelnej, choć nie pozbawionej przecież temperamentu, narodowego nerwu. Liszt postrzega mazurki Chopina jako miniatury malarskie, które jak w soczewce skupiają uniwersalne tęsknoty, przefiltrowane przez niezwykłą chopinowską wrażliwość. Chopin wydobył na jaw całą głębię ukrytej poezji, jedynie lekko zabarwiającej oryginalne wątki mazurków ludowych. Zachował ich rytm, lecz uszlachetnił melodię. Odmalował w owych kompozycjach, które ku jemu radości nazywałem małymi obrazkami, różnorodne, niezliczone uczucia, poruszające serca nie tylko w tańcu. Liszt podkreśla także dominację owego pierwiastka kobiecego, ich zindywidualizowanego, osobistego czy nawet intymnego wymiaru, kontrastując z męskim rysem chopinowskich polonezów. Pierwiastek kobiecy nie jest już spychany na dalszy plan, lecz wręcz przeciwnie, uwypuklany w najodważniejszy sposób i zajmuje pozycję tak ważną, że wszystko inne, co pozostaje, służy jedynie jako jego dodatek. O mazurku Amol op. 7 nr 2, a w zasadzie jego drugiej wersji, pisze się w kontekście kompozycji odnalezionych, których wydanie zawdzięczamy Ferdynandowi Hysikowi. W sztambuchu Emilii Elsnerówny Chopin zapisał pierwszą wersję tego mazurka, zawierającą wstęp w tonacji A-dur inspirowany brzmieniem dud. Ostatecznie jednak z tego wstępu zrezygnował. Jego dotąd nie ma, a duszyczka roi. Ciągle przed oczyma jak zaklęty stoi. Na dobrą intencję 2 dni poszcze święcie. A nuż nie przyjedzie. Przyjedzie, przyjedzie. Intuicyjnie odbierał Ujejski kierunek frazy, czy to ascendentalny, czy descendentalny. Jego wyobraźnia zdaje się podążać za chopinowską składnią, układając narrację w szereg pytań i odpowiedzi. Tworzą one rodzaj wewnętrznego dialogu, kreśląc portret nieco egzaltowanej, zupełnie pochłoniętej uczuciem tytułowej zakochanej, która z utęsknieniem czeka na przybycie ukochanego. Diatonika zdaje się reprezentować teraźniejszość, natomiast chromatyka staje się ekwiwalentem przeszłości, zatracania się we wspomnieniach. Ach, jakie on do uszka szeptał mi pieszczoty. I tu modulacja, ach piękny, ach duszka, ach srebrny, ach złoty. Posłuchajmy tego fragmentu jeszcze raz, tym razem z małą modyfikacją. Ten wpleciony przeze mnie cytat to oczywiście preludium e-moll.
czwarte z opusu 28. Trzeba przyznać, że oprócz niemal identycznego sposobu kształtowania materiału partii lewej ręki, preludium to ewokuje tożsamy typ refleksji retrospektywnej. Dalej wprowadzone zostaje trio. Kujawiak w A-dur, zestrojony z fragmentem, w którym tytułowa zakochana obmyśla, jak ukaże niesłownego ukochanego, gdy ten wreszcie się pojawi. Nudno czekać, a więc za to, gdy przyjedzie, to ukaże. Niech poczeka. Przed herbatą pewnie mu się nie pokaże. I ten wzór chołupcowy w wierszu wyraża wykrzyknienie, lecz on jakiś taki żywy, w jego sercu pełno burz. Bardzo będzie nieszczęśliwy. I tu następuje złagodzenie, no więc zresztą wyjdę już. Podobnie jak Chopin, tak i Ujejski klamrą wieńczy zakochaną. Dodaje przy tym, jak to określił Mieczysław Tomaszewski, odrobinę dobrotliwego humoru. Humor ten, nieczęsty w twórczości autora tłumaczeń, jest wyraźnie widoczny w poetyckich interpretacjach Mazurków. Ach, jak kocham mamę, otwierają bramę. Kasztanek na przedzie, to proboszcz jedzie. Drugi z opusu 30, Mazurek Hamol o nostalgicznym kolorycie, jest kolejnym przykładem liryki bezpośredniej. Skargą młodej dziewczyny nazwanej pieszczotliwie przez ciotkę terkotką, która obawia się, że sugerowane owym przezwiskiem przymioty mogą zniweczyć jej marzenia o rychłym zamąż pójściu. Biedasz moja z tą ciotką, przezwała mnie terkotką. Jeszcze mi zawiąże świat, a mam już 15 lat. Taka plotka z poddasza kawalerów wystrasza, a kawaler śliska rzecz, zaglądnie i pójdzie precz. Aby dowiedzieć się, kiedy owo zamąż pójście nastąpi, tytułowa terkotka postanawia poszukać kukułki. W symbolice słowiańskiej kukułce przypisywano zdolności profetyczne. W tradycyjnej społeczności wiejskiej wśród dziewcząt popularna była rymowanka. Kukułeczko, panieneczko, powiedz mi, ile lat z paproci i ziela do mego wesela. Ujejski wyraźnie nawiązuje do tej tradycji, opierając na jej kanwie swą poetycką ilustrację Mazurka, w którym pojawia się emfaza motywu kukułki. Charakterystyczny, wpleciony w chopinowską frazę motyw opadającej tercji cis-a. Chcąc pokusić się o rekonstrukcję procesu powstawania tej poezji, można odnieść wrażenie, że narrację buduje Ujejski wokół najbardziej charakterystycznych elementów muzycznego pierwowzoru, noszących znamiona muzyki programowej. Elementy muzycznej ekfrazy dochodzą do głosu poprzez toposy, odbierane już intuicyjnie, bowiem zakorzenione w muzycznej podświadomości zbiorowej. Przecież zestawienie motywu tercji z kukułką pojawia się już u klawesynistów francuskich.
Przykład to słynne Le Coucou ze zbioru Pièces de Clavecin, którego autorem był Louis-Claude Daquin. Tak brzmi kukułka z 1735 roku. A teraz posłuchajmy tej, którą w chopinowskim Mazurku usłyszał Kornel Ujejski mniej więcej 100 lat później. Ostatni wieńczący opus 7 Mazurek C-dur vivo, czyli wiersz Kto lepiej, to zdaniem Hysika naszkicowany zaledwie oberek krótki w C-dur, nie kończący się nawet. Czterotaktowy wstęp w postaci repetowanych oktaw odzwierciedlił Ujejski 4 wersami. Grają skrzypki, mruga dziewa, 2 tańczy Mazura. Niechaj każdy z nich zaśpiewa, czyja będzie góra. Ideę wiersza stanowi dialog oparty na figurze anafory, występującej w wersach inicjalnych otwierających każdą ze strof. Pierwszy. Tańczę od wieczora, tańczę od wieczora. Darmo gwiazdy gasną, darmo kogut pieje. Nie rychło mi kończyć, gdy dziewucha skora. Prawda, Małgorzatko? Dziewczyna się śmieje. Następną zwrotkę otwiera wers a ja tańczyć będę, a ja tańczyć będę. Kolejną a ja jeszcze dłużej, a ja jeszcze dłużej i tak bez końca. A gdyby tak trochę zmodyfikować ten rytm. Zaczynamy grać pieśń Życzenie do słów Stefana Witwickiego. On, Ujejski, Adam Asnyk, Lucjan Rydel, Maria Konopnicka byli przedstawicielami nurtu poezji religijnej rozwijanego w drugiej połowie XIX wieku. Pewne elementy tego nurtu odnajdziemy w wierszu z cyklu tłumaczeń inspirowanym Mazurkiem, który doczekał się przynajmniej 2 transkrypcji na głos z fortepianem, choć słowo transkrypcja w tym wypadku jest może nieco przesadzone. Autorem jednej z nich był Zygmunt Noskowski, drugiej natomiast Pauline Viardot. Więcej na ten temat opowiem w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a teraz jeszcze na chwilę wrócę do wiersza Kto lepiej. W jednej ze zwrotek pojawia się wers Niż śpiewać godzinki, ja Mazura wolę. Wers ten staje się swego rodzaju figurą pars pro toto, reprezentując ową afirmację żywiołu tańca, humoru, witalności, rywalizacji o taneczny prym, które splatają się w szaleńczym wirze, którego nie sposób zatrzymać. Sugestie te wyraża określenie senza fine, powtórzone przez Ujejskiego za chopinowskim dal segno senza fine. Otwarta forma mazurka jest jak zaproszenie do improwizowania. Improwizacja była praktyką powszechną i można w zasadzie powiedzieć, że stanowi naturę muzyki ludowej.